Oto tak wygląda nasz spacer. Przyjeżdżamy do takiej miejscowości, nazywa się Imzum. Jest to port rozładunkowy. Także jak zamawialiście coś z Amazona lub z innej firmy, z eBaya, z Allegro, to może właśnie tam na was czeka jakaś paczucha. No, tu mamy owieczki. Także pies nawet na nie nie reaguje. Jest tak ułożony, że naprawdę inny pies to już by się zainteresował, szczekał. A Monio czeka ino na zabawy. Także lecimy, aby się trochę wyszalał. Co robimy na takim spacerze? A no sztuczki przeróżne. Widać, pies już jest zainteresowany, chce się bawić. No to omiń ławkę. Omiń. Omiń. Omiń ławkę. Jeszcze raz. Tak jest. I jeszcze raz omiń ławkę. Bardzo dobrze, psina. Zainteresowanie innymi psami? Zerowe. Żaden pies dla niego się nie liczy. Tylko przygoda z panem. Tam idą 3 psy. Ale Monio się nawet nie zainteresuje nimi. Taki jest samolub, no. Czy jest agresywny mój pies? Nie jest agresywny. Owszem, jak ktoś do niego podskoczy, to pokaże też zęby, to normalne. My też tak robimy. Jak ktoś chce nas bić, to po prostu bijemy się. Oczywiście nie namawiam nikogo do przemocy. Także jeśli wasz pies jest agresywny, to po prostu trzymacie go na smyczy. I dawaj! Jak widzicie, jest cały czas zainteresowany zabawą ze mną, dlatego używam magicznej komendy, aby pies skończył zainteresowanie. Koniec! I jak widać, idzie w swoim kierunku. Jest to naprawdę wielki teren, gdzie są też inne psy. Akurat dzisiaj nie ma, bo jest zimno, jest dosyć mokro, ale dla psa typu border to jest niebo, a ziemia. Naprawdę może się tutaj wylatać. Jest ogromny teren, można bez smyczy. Także mój pies lata luzem. Dlaczego lata luzem? Bo wiem, że jak go przywołam, to po prostu do mnie przyjdzie. Więc nie ma sensu, żebym go tutaj trzymał na smyczy, zwłaszcza, że nikogo nie ma. No i są jacyś ludzie, ale chodzi mi o zwierzęta. Nie ma zwierząt, nie ma psów. Koniów nie ma. O, konie też są czasem tutaj. Także lata sobie. Idziemy dalej na spacerek. Zobaczcie, czyż nie jest pięknie? Jak ktoś mieszka w mieście, po prostu przychodzi sobie tutaj w sobotę na spacer ze swoją zwierzyną i odpoczywa. Zwłaszcza jak jeszcze nie ma dużo zwierząt, bo się też zdarzają psy agresywne, także wtedy trzeba psa swojego pilnować. No ale ogólnie można tutaj pospacerować bardzo długo. Pokażę wam jeszcze później, co tam jest dalej. Tam, gdzie idą te 2 osoby. No to do zaraz. Najbardziej tutaj uwielbiam ten wał. Dlaczego? Bo pies po prostu biega z góry na dół i się bardzo dużo męczy. Komenda, którą używam, jest bardzo mi przydatna, to jest stój! Pies automatycznie puszcza, co ma w pysku i po prostu stoi. Jest to bardzo przydatne. Jeśli macie psa, nauczcie go tego, bo naprawdę jest bardzo przydatna komenda. Mój pies akurat na nią reaguje. No i kolejna komenda, którą stosuję, to jest puść. Bardzo dobrze. Słuchasz się. Super pies. Jak wam obiecałem, tak się stało. Zobaczcie, jak super. Jest tyle miejsca. Jest co prawda zimno, ale jak się ma psa, to nie przeszkadza. Absolutnie nie. Zobaczcie, morze, to jest morze watowe, które raz jest, raz go nie ma. Teraz akurat coś tam jest. Ale tam wzdłuż można iść jakieś 40 km jest drogi do samego Cuxhaven. Także dla psa raj, bajka. Co prawda mokro, no ale co zrobić? Pies potrzebuje też trochę rozrywki. Komenda, którą używam też, to jest oczywiście do mnie!
Bardzo dobrze. Superancko. Proszę. Także bardzo przydatna też. Zobaczcie, jaka cisza, jaki spokój. Fal nie ma. Kaczuszki są. Monio, tu chodź. Nie idziemy pływać, za zimno jest absolutnie. Dlaczego tam chodzi? Bo uwielbia pływać. Zobaczcie. Zawsze się zastanawiam, czy to ktoś zbiera, ale raczej nie, bo jaki byłby w tym sens. Jest droga. Tam jest morze, które jest dzisiaj spokojne. Czy po prostu był taki sztorm, że to tak tutaj wszystko poukładało? Ale niesamowite zjawisko. Bardzo fajnie to wygląda. Z takiego spokojnego morza. Także chyba było tu wody dość sporo. Jak leży to tutaj. Bo raczej sprzątać nikt tego nie sprząta, bo tutaj nie jest posprzątane. Jak ktoś wie, to niech pisze w komentarzu. Dlaczego idziemy polami, a dlaczego nie idziemy tam drogą? Zaraz wam powiem, ponieważ tam idzie pies bez smyczy. No i tego psa po prostu nie znam. Nie wiem, jak się zachowuje, więc wolę zejść, żeby swojego psa nie stresować i żeby tamten pies też miał spokój. Więc dlatego często schodzimy po prostu na bok i dajemy swobodnie przejść tamtemu psu, który jest też bez smyczy jak mój. A jak już się miniemy, to po prostu zejdę z powrotem na tą drogę, która jest tam. Jak już wymieniliśmy psa, wracam zawsze z powrotem na ścieżkę. Nie dlatego, że pies jest agresywny mój, ale no po prostu nie wiem, jaki jest kolega. U siebie na osiedlu to znam psy, wiem, jak się zachowują. Patrzcie, ale się trafiło. Taki widok to tutaj codzienność, ale pięknie to wygląda. I jeszcze Monio. Tym sposobem znowu minęliśmy 2 psy, ale pani swojego psa po prostu zapięła. I bardzo to jest fajne, że ludzie jeszcze myślą i po prostu jak nie znają dobrze swojego psa albo wiedzą, jak się zachowuje, to go zapinają. Także 5 z plusem pani z białym psem. Tam kolejny trafił nam się. Dzisiaj mamy szczęście. Tam jeden już daleko odpłynął. Już go prawie nie widać. Także my też wracamy. Ale nie będę wracał tą samą ścieżką. Po prostu pójdę sobie na górę na wał i będę szedł z drugiej strony aż tam. Tam mam samochód i będziemy wracać. 1,5 godziny z psem w taką pogodę. Myślę, że mu starczy. Ja się też przewietrzyłem. Trochę tlenu, trochę jodu. Można wracać. Decyzję chyba dobrą podejmuję, żeby powoli wracać do auta, bo naprawdę się zachmurzyło i wieje. Pewnie będzie wiać. Także robi się nieciekawa pogoda. Wiadomo, przy morzu to zawsze gorzej. Także jakieś 40 minut mamy do samochodu. Idziemy do auta. No a jak już jesteśmy na spacerze i mamy magiczny sznureczek, za którym pies przepada, to wypadałoby się trochę poprzeciągać, żeby trochę energii miał jej pies i żeby lepiej spał w domu. Fajna komenda przy zabawie jest taka, że mu będę kazał puścić. Puść! Co prawda zastanowił się, czy puścić, czy nie, ale ogólnie zawsze puszcza. Nie, nie, nie. I okej. Pięknie. Dobry pies. Jak widzicie, założyłem mu szelki z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że ta obroża, którą mam jeszcze, ona jest za duża na niego i jest bardzo niewygodnie z nim wychodzić na spacer. Dlatego wziąłem jak na razie te szelki na te wyjście, żeby po prostu w razie czego go bezpiecznie złapać. Ale będzie ogólnie
cały czas noszona obroża. Szelki są wygodne, fajne, mówię, żeby go tutaj złapać w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Także na taką wyprawę, no niestety musiałem założyć z powrotem szelki. Jak już wracamy z powrotem, to już bardziej taki luźny robimy spacer, żeby już sobie pies odpoczął, żeby w samochodzie nie był taki zmachany, także droga powrotna zawsze wygląda tak, że już nie bawimy się niczym, tylko po prostu idziemy do celu, do naszego samochodu. Jeszcze Wam pokażę, bo już nie będę więcej nagrywał, jak wygląda ten spacer. Pokażę Wam tylko, jak wygląda transport mojego psa, w czym go wożę, no i po prostu jak się zachowuje. Na pewno wygląda po takim spacerze tak. Cały mokry. Był właśnie zanurkować tam w rowie. No i co, będziemy wycierali? No co zrobić? Mówię, że brudny pies to szczęśliwy pies. Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Także myślę, że spacer dzisiaj był udany. Widać, język na wierzchu jest. Brudny jest. Także spacer 5 z plusem. Idziemy do samochodu. Jak przewożę swojego psa? No przewożę go w klatce takiej dosyć wielkiej, także miejsce ma, jest w miarę bezpieczne, jest pozabezpieczane pasami z jednej, z drugiej, z kolejnej strony. No co, otwieram, wskakuj do siebie, nie ma żadnego problemu. Monia się tak nauczył, że skakuje do klatki bez problemu. Jeszcze mu tutaj rozłożę ręcznik. Nie, to już jest koniec, Monia. No, jednak nie. Dawaj, do siebie. No. Już się nic nie wydarzy. Pożegnaj się z widzami wszystkimi. Zapraszamy Was do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, jak się podobało, do zostawienia komentarza i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!